Ten film jest po prostu o tym, w jaki sposób dziś powinien wyglądać marketing doświadczeń. Ten film to krótka opowieść o ważnym dla nas projekcie. Zapraszam. Strefa marki Bloom jest miejscem, w którym możemy zobaczyć produkty i usługi poprzez doświadczanie ich takiej marki, którą na co dzień chcemy mieć w domu, a taką marką jest Bloom. Prawdziwą wisienką na torcie jest strefa marki, jest to miejsce, w którym się w tej chwili znajdujemy. Jest to miejsce, w którym staramy się otworzyć nasze serca, otworzyć nasze wnętrza po to, żeby pokazać klientom, co nas porusza i jak chcemy być dla nich. Pragniemy, aby nasi klienci odwiedzający Bloom Polska otrzymali dawkę emocji o marce, aby komunikacja była dostosowana do ich oczekiwań. Brief na początku wydawał się dość prosty. Mieliśmy zaprojektować strefę ekspozycyjną marki, która pokazuje jej główne wartości, ale już po pierwszym spotkaniu okazało się, że w tym tkwi całe wyzwanie. Musieliśmy skompresować naprawdę ogrom materiału dotyczących historii, ludzi, strategii, planów na przyszłość, informacji na temat kultury organizacyjnej, procesów i produktów, tak aby odwiedzający w ciągu kilkunastu minut mógł poznać wszystkie te elementy w emocjonujący, autentyczny i efektywny sposób. Okazało się też w trakcie realizacji projektu, że nie jest to projekt marketingowy, jest to projekt bardzo skomplikowany, wymagający również podejścia inżynierskiego. Potrzebowaliśmy tutaj specjalistów, elektryków, automatyków, ludzi od wizji, ludzi od filmu i okazało się, że jest to coś dużo więcej. Potrzebujemy dużo więcej kompetencji, by móc ten projekt zrealizować. Rzeczywiście stworzenie tego elementu całego, dwóch dużych, ponad 3-metrowych skrzydeł, które się rozsuwają, było dla nas największym wyzwaniem ze względów i struktury, żeby dało się zamaskować to, co będzie nas czekało, ale i zarazem technicznie, żeby rozsunęło się w stylu Bloom, czyli delikatnie, cicho, miękko. Chciałbym, żeby ta strefa była bezpośrednia i bezpośrednio docierała do różnych odbiorców. To było bardzo trudne założenie, ale wydaje mi się, że ono zostało tam zrealizowane. Budowaliśmy strukturę języka, którym możemy opowiadać, jaki jest Bloom. Stawianie siebie w centrum, że jesteśmy najlepsi, wynoszenie się w jakiś sposób, to w ogóle nie jest nasza droga. I tutaj musieliśmy wypracować prosty język, przyjazny język, który będzie odzwierciedlał to, że chcemy być dla ludzi, dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Chcemy być tym zaufanym partnerem. Podczas pracy nad tym projektem byłam odpowiedzialna i dbałam o to, żeby w ogóle w tej całej strefie showroomu znalazło się miejsce na historię naszej firmy, bo to ta historia doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy i wypracowała pewne wartości, którymi się dzisiaj posługujemy. Po prawej stronie mamy część historyczną, która jest oparta o taki sferyczny ekran, na którym jest sporo animacji dotyczących historii marki Bloom i ona jest oprawiona dźwiękami z epoki i archiwalnymi zdjęciami, które restaurowaliśmy używając sztucznej inteligencji, czyściliśmy, powiększaliśmy i ustawialiśmy te stare zdjęcia w paralaksie, żeby dodać im trochę ruchu, ożywialiśmy tak naprawdę tą całą historię. Ta strefa wygląda na każdym etapie troszeczkę inaczej. Postanowiliśmy to skonstruować w taki sposób, żeby kolejne elementy tej strefy odsłaniały się przed nami troszkę, jak to się dzieje na scenie teatru czy wydarzenia. Niesamowite jest to, że możemy zobaczyć nasze indywidualne podejście, różne perspektywy, że właśnie w małej przestrzeni mamy bardzo dużo różnych emocji, które po pierwsze towarzyszą w ogóle marce Bloom, ale także nam towarzyszyły podczas realizacji tego projektu. Bardzo ważnym elementem w tej strefie były multimedia. Użyliśmy światła, dźwięku, filmu, animacji. Połączyliśmy to wszystko ze sobą, skonstruowaliśmy narrację, taki rytm tego, żeby wszystkie te elementy naraz opowiadały jeden fragment tej historii. Jest to niesamowicie poruszające, że w siedzibie globalnej firmy jesteśmy w przestrzeni, która jest bardzo intymna. Jest tutaj cisza i jakaś taka przytulność, która jest niezwykła. Ta strefa jest zbudowana z zespołu graniastosłupów. W polu, które otrzymaliśmy, za pomocą tych graniastosłupów o podstawie trójkąta stworzyliśmy przestrzeń bardzo kameralną, intymną, która zaprasza, wręcz wciąga gościa do zapoznania się z nim. Niewątpliwie najważniejszym elementem tego całego przedstawienia strefy jest ta spektakularna brama, która znajduje się za moimi plecami. To jest ten element, który powoduje największe emocje, to w jaki sposób ona się przemieszcza, uruchamia i pokazuje głębię całej strefy.
Metafizycznie mogę powiedzieć, że strefa jest zbudowana nie tylko z tych twardych elementów, czyli ścianek, ekranów, ale też z komunikatów, bo jest zbudowana z dźwięku i jest zbudowana też ze słowa, które jest napisane. Tak więc to wszystko składa się na całe doświadczenie. Na samym początku zostaliśmy zaproszeni do firmy, żeby być na takich warsztatach, poznać ich lepiej, poznać produkt. Spędziliśmy tam kilka dni. Po etapie zbierania informacji od klienta musieliśmy zrobić obraz tego, jak my ich widzimy. Klient okazał się bardzo otwartym, zaangażowanym i z taką potrzebą i ochotą i energią do tego, żeby współtworzyć ten projekt razem z nami. Usłyszeliśmy taki feedback od lidera grupy Blue Experience, że materiału jest tak dużo, że niestety nie można mówić o wszystkim. Zaufałam i nie zawiodłam się, bo po 2 tygodniach otrzymaliśmy koncepcję, która właściwie towarzyszyła nam do samego końca w niezmienionej formie. Zdecydowaliśmy się na pracę w Miro, w którym rozrzuciliśmy wszystkie te wątki na jednej ogromnej tablicy i zaczęliśmy skrupulatnie od spotkania do spotkania układać w logiczną całość. Ujęła mnie kreatywność każdego z członków, umiejętność obrazowego przedstawiania swoich projektów i ewentualna otwartość na zmiany. Zespół po stronie klienta. Niesamowicie zaangażowany, rzetelny, autentyczny i wierzący, że ta przestrzeń jest im naprawdę potrzebna na co dzień. Za pomocą tej strefy możemy w taki trochę multimedialny, trochę taki przyszłościowy sposób pokazać, jak wygląda nasza historia współpracy, historia produktów. Ja tutaj na tych produktach głównie się skupiam, dlatego że prowadzę szkolenia produktowe i również ta strefa pomaga mi we wprowadzeniu w świat produktów Bloom. Strefa jest dla mnie czymś, co ma pobudzać emocje, intrygować, ciekawić. Jest to całościowy content, który ma przedstawić naszą historię oraz wartości firmy. Już nie pokazujemy suchych faktów na zwykłej prezentacji PowerPoint, a zapraszamy gości do strefy, gdzie ta historia przedstawiona jest w bardzo ciekawy i atrakcyjny sposób. Staramy się tutaj z każdym klientem przyjść i z każdemu klientowi tą naszą strefę pokazać. Jest to dla nas taka nowa perełka na mapie naszego budynku, naszej firmy Bloom Polska. Po tych wszystkich doświadczeniach, bodźcach, emocjach chcemy, żeby gość, uczestnik, klient marki Bloom zatrzymał się i przygotował się na to, żeby podjąć decyzję, że wybiera ten właśnie produkt albo usługę. Widzieliśmy, jak zespół Bloom pracuje ze strefą. Chciałbym, żeby każdy ją odwiedził, ponieważ to naprawdę działa. Kiedy tworzyliśmy warstwę narracyjną dla strefy, czyli po prostu scenariusz oprowadzania dla przewodników, to pracowaliśmy trochę w takich warunkach laboratoryjnych, czyli na sucho. Natomiast teraz my widzimy, jak przewodnicy oprowadzają po strefie gości i to nie jest zwiedzanie, to jest naprawdę doświadczenie. Dziś, po odwiedzeniu gotowej strefy, jako przedstawiciel jednej z grup docelowych, jestem przekonany, że każdy architekt pracujący z marką Bloom powinien odwiedzić. Włączyliśmy strefę marki do naszego procesu onboardingu, bo uważamy, że to miejsce zdecydowanie lepiej odzwierciedla ducha naszej firmy, to czym się zajmujemy, taką mamy historię. Postanowiliśmy ją też wykorzystać na inne sposoby. Ona jest tak elastycznie i plastycznie przygotowana, że większość elementów, które się tutaj znajdują, z łatwością można wywieźć, przestawić, bez problemu zamontować to ponownie. Dlatego ostatnio celebrowaliśmy tutaj jubileusze pracy naszych pracowników. Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości showroomu, grę świateł, dźwięki, duży ekran, na którym mogliśmy wyświetlać filmy o pracownikach i to naprawdę zrobiło wrażenie. Chciałbym zaprosić wszystkich do strefy marki Bloom, aby pobudzić emocje, aby zobaczyli okucia z troszkę innej perspektywy, aby mogli dotknąć i poczuć nasze wartości.